Let's read 12th chapter. Text number 6, I think. That one, Yasmin no Vititelopan, I think it's number 12, 13 or 14, it's real nice. No, I was thinking the one. Bhagavad Gita? Tak. Rozdział 12. Text number 2. Tekst numer 2. 12:2. There was a couple verses. Shivagavan vacha maya vesha mano yeya nam nicha yukta upashite sharaya parayo ketas teme yukta tamo mataha. Translation by His Divine Grace, Sisi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered to me to be most perfect." So the question was, by Arjuna, in the first verse of this chapter, Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? So here Krishna is answering that those who worship me in my personal form are considered to me to be more perfect, most perfect. Purport. In answer to Arjuna's question, we have to translate. Yeah, I'm waiting for my time. Okay, go ahead. Just translate it. Tłumaczenie Jego boskiej miłości Śrila Prabhupady. Tekst 2. Najwyższa osoba Boga rzekł, kto wielbi mnie zawsze z wielką i transcendentalną wiarą, którego umysł skupiony jest na mojej osobowej formie, tego uważam za najbardziej doskonałego. Krishna odpowiada tutaj na pytanie Arjuny, tekst 1. Arjuna zapytał, kto jest bardziej doskonały? Ci, którzy są właściwie zaangażowani w służbę oddania dla Ciebie, czy też ci, którzy wielbią niezamanifestowanego, bezosobowego Brahmana? So this question often arises. There are two schools. Those who think the absolute truth is impersonal and unmanifested, and those who think the absolute truth is a person. Więc tutaj pojawia się to częste pytanie, które rozstrzygają dwie szkoły. Jedni myślą, że prawda absolutna jest niezamanifestowana, bezosobowa, a drudzy uważają, że prawda absolutna jest zamanifestowana jako osoba najwyższa. So both paths are spiritual. Obie są duchowe. We say one is inferior to the other because it gives more realization. One is inferior. The one is inferior than the other because one gives more realization. Jedna z nich jest wyższa, ponieważ daje wyższą realizację. In other words, just like we say, variety is the spice of life. Tak jak mówimy, że różnorodność jest przyprawą życia. Or variety is the mother of enjoyment. Że różnorodność daje ucieszenie. You see, practically in this world, if I told you you just have to sit down in the field over here, you could sit there eternally, but you couldn't do anything, you wouldn't be happy because the nature is to do something and to enjoy exchanging. Jeżeli ja Ci powiem, że masz tutaj siedzieć, Ty posłuchasz, ale nie będziesz się czuł szczęśliwy, gdyż czas będzie mijał, a Ty będziesz coraz bardziej chciał zaangażować się w jakieś działanie, będziesz musiał to zrobić. So those who want to merge into the impersonal Brahma Jyoti, they can do that, but then they lose their love and their service and the exchange with the Lord. Ci impersonaliści, którzy chcą wtopić się w Brahmana, oni przez tą medytację na siedząco tracą swoją miłość i całą atrakcję. So some are considered to be like the four Kumaras. They're not offensive, but others are offensive because they think that Krishna is an ordinary person, and he also
is subjected to the impersonal energy. Więc niektórzy są jak 4 komarowie, którzy są bez obraz, lecz inni popełniają obrazy, myśląc, że Kryszna jest podległy tej energii materialnej. They think Krishna's body is material. Myślą, że ciało Kryszny jest materialne. For the others, the Vaishnavas, they say that the Lord, Vishnu or Krishna or Nrsimha, they have a spiritual body which is eternal. Ale Vaishnavowie twierdzą, że Kryszna w postaci Vishnu czy Nrsimhadevy ma swoją wieczną postać i duchowe ciało. So the impersonalists, they don't give any qualities to the Lord. So indirectly they're insulting him by saying, well, he can't see, he can't talk, he can't hear. Więc impersonaliści przydają absolutowi brak jakichkolwiek cech, że on nie może się ruszać, nie może mówić i nie może nic w ogóle. We see practically that personhood has certain attractive and important features that an impersonal thing doesn't have. Widzimy wyraźnie, że osobowa postać ma pewne cechy, które bezosobowa postać nie ma wcale. In other words, a person can take the initiative to do something. Innymi słowy, osoba może podjąć jakieś działanie. And he can to create something. I może stworzyć coś. We say the person created this world. Mówimy, że osoba stworzyła ten świat. But they just say, well, it's always been there, but they don't give an explanation where it started. Ale oni mówią, że ten świat zawsze był i że nie ma tutaj jakiegoś wytłumaczenia. Another point is, like I mentioned, that there's no love, but we see that love is the highest thing in the material world. Mówią, że nie ma miłości, ale my widzimy, że miłość jest najwyższą rzeczą w tym materialnym świecie. But you may have respect for something you can say impersonal, some huge mountain or something. You may be a little bit awestruck by it, but you can't really love it. Możesz mieć jakiś spory szacunek do czegoś impersonalnego, takiego jak góra na przykład, ale nie możesz kochać góry. Love, there's always an exchange between the beloved and beloved, and there's three things: the lover, the beloved, and the exchange of love. Ponieważ w miłości są 3 rzeczy. Jest 2 kochanków i wymiana uczuć pomiędzy nimi. Without that exchange, then love can't grow. Bez tej wymiany miłość nie może urosnąć. It isn't dynamic. Nie jest dynamiczna. But if you love someone and they love you back, then it can be very dynamic and the love can increase. Lecz jeśli ty kogoś kochasz, to wtedy miłość będzie dynamiczna i ona zacznie wzrastać. So if God is impersonal and the ultimate issue, then this quality is lacking. Więc jeśli Bóg jest bezosobowy, to tej cechy brakuje. Where was it? Did I do the purport at all? No. No. Purport. In answer to Arjuna's question, here clearly states, the one who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. Read the first sentence. W odpowiedzi na pytanie Arjuny, Kryszna wyraźnie mówi, że kto koncentruje się na jego osobowej formie i kto wielbi go z wiarą i oddaniem, ten ma być uważany za najbardziej doskonałego w jodze. For one in such consciousness, Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done for Krishna. Jeśli ktoś posiada taką świadomość Kryszny, to żadne jego czyny nie mogą uchodzić za materialne, albowiem wszystko robi on dla Kryszny. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna. Sometimes he cooks prasadam or goes to the marketplace to purchase something for Krishna. Or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Such action is in full samadhi. Czysty wielbiciel jest bezustannie zajęty. Czasami intonuje, czasami słucha albo czyta książki o Krysznie. Czasami gotuje prasadam albo idzie na targ, by kupić coś dla Kryszny. Czasami sprząta świątynię albo zmywa naczynia. Cokolwiek robi, wszystko poświęca Krysznie, nie dopuszczając do tego, by nawet pojedyncza chwila minęła, w której nie zrobiłby czegoś dla Kryszny. Takie działanie jest działaniem w pełnym samadhi.
So the ultimate issue, if God is not a person, that means that we're more than God in some ways. Więc jeśli mówimy, że Bóg nie jest osobą, to my jesteśmy czymś więcej od tego. Because we have qualities that are very admirable, like compassion, Ponieważ mamy cechy takie jak współczucie, courage, odwaga. but these are personal qualities. To osobowe cechy. So how can the creation, the living entities, the creatures, be more than the Creator? Więc jakże by mogło być tak, że żyjące osoby byłyby czymś więcej niż Stwórca świata? So we understand that this is an aspect of God. The impersonal feature is also God, but it's his energy or his effulgence. Więc my rozumiemy, że ta bezosobowa postać również jest energią Boga, ale ona jest Jego energią, Jego blaskiem. But the Vaishnavas will never accept that kind of liberation of merging into the impersonal. Więc Vaishnava nigdy by nie zaakceptował takiego rodzaju wyzwolenia, jakim jest wtopienie się w bezosobowy absolut. And there's every chance of falling again to the material platform because of lack of engagement. I z powodu braku zaangażowania istnieje dla nich z powrotem możliwość upadku do tego materialnego świata. And instead of acting on the spiritual platform, they come and do good pious activities like opening hospitals and so on. Jeśli ktoś działa na platformie pobożnych uczynków, wtedy otwiera jakieś szpitale czy charytatywne akcje. But these activities may be good, but they're not transcendental. Te akcje są dobre, lecz one nie są transcendentalne. They won't help us to come to the point of liberation or freedom from samsara or the cycle of birth and death. One pozwolą nam wyzwolić się z cyklu narodzin i śmierci poprzez postęp na tej ścieżce. So in the next two verses, then Krishna mentions about the impersonalists. Następne dwa teksty opisują impersonalizm. I'll just read the English. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanged, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth, by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all, at last achieve me. Ale ci, którzy całkowicie oddali się wielbieniu niezamanifestowanego, niepoznawalnego przez zmysły, wszechprzenikającego, niepojętego, niezmiennego, trwałego i niewzruszonego, bezosobowej koncepcji prawdy absolutnej, kontrolując wszystkie zmysły i będąc jednakowo ustosunkowanymi do wszystkich, takie osoby, mające na względzie dobro wszystkich, w końcu mnie osiągają. Let's do one more verse. Text 5. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Jednakowoż bardzo trudno jest zrobić postęp tym, których umysły przywiązane są do niezamanifestowanej, bezosobowej cechy Najwyższego Pana, gdyż podążanie tą ścieżką zawsze sprawia wiele kłopotów istotom wcielonym. So it may be possible, but not easy. They have to many births. Then one may come to the point of surrender. Więc to może zająć bardzo wiele wcieleń, zanim ktoś dojdzie do punktu podporządkowania się. Then in the next verse, Krishna says, 6 and 7, but those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Peter, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. A kto mnie wielbi, oddając mi wszystkie swoje czyny i w pełnym oddaniu mnie się powierza, pełniąc służbę oddania i zawsze medytując o mnie, pogrążywszy swój umysł we mnie, tego, o synu Pryty, szybko wyzwalam z oceanu narodzin i śmierci. So spiritual life is difficult. Życie duchowe jest trudne. For the devotee or for the impersonalist. Dla wielbiciela lub impersonalistów. But here is clearly stated that for the devotee is easier. Lecz tu jest jasno powiedziane, że dla wielbiciela jest łatwiej. So why take a difficult thing? Więc czemu wybierać tą trudną ścieżkę? It's already difficult, but for the impersonalist, it's more difficult. Już jest dość trudno, a dla impersonalisty to w ogóle jest bardzo trudno.
So why not come directly to the point of transcendence by connecting with Krishna? Czemu nie wejść w transcendencję bezpośrednio, łącząc się z Kryszną? But the impersonalists don't like to think that God is a person. Lecz impersonalistom nie podoba się pomysł, że Bóg jest osobą. They rather think that there's just some energy, but indirectly it gives rise to pride, because then they feel that they can act on a personal level, but God can't. Więc oni stwierdzają, że oni mogą działać na osobowej platformie, lecz Bóg nie potrafi. So it's akin to Buddhism or the conception that there's no God. Więc w buddyzmie jest koncepcja, że nie ma Boga. In other words, atheists, they say there's no supreme being, that everything is energy. Ateiści stwierdzają, że nie ma najwyższej osoby, najwyższego bytu, tylko jest jakaś energia. But the question is, if everything is one, how do we find the variety now? Lecz pytanie brzmi, jak znajdujemy różnorodność w tym, skoro wszystko jest jednym? Sometimes they give the example of the ocean, and in the ocean there's a little bubble, and that bubble is like us. And if the bubble breaks, then it again becomes one with the ocean. Więc oni podają przykład bąbelka na oceanie, który w momencie pęknięcia podobnie stapia się z oceanem, że to jesteśmy my. That's not a good analogy, because Krishna clearly says that we're eternal. To kiepska analogia, ponieważ Krishna jasno stwierdza, że my jesteśmy wieczni. We've always existed, and God has always existed also. Zawsze byliśmy i zawsze Bóg również istniał. So, if we want to get out of the material world, then we have to give up this idea that everything is one. Więc jeśli chcemy wydostać się z materialnego świata, wtedy musimy porzucić tę ideę, że wszystko jest jednym. It's also not very logical, because if everything is one, how does the variety come now? To również niezbyt logiczne, ponieważ skoro wszystko jest jednym, to w jaki sposób pojawia się w nim różnorodność? So they don't have a good answer for that. Oni nie mają dobrej odpowiedzi na to. They say everything is one ultimately, and what we're experiencing now is just illusion. Oni mówią, że to, co doświadczamy teraz, jest po prostu iluzją, a wszystko jest jednym. But this is not, doesn't, you could say, in harmony with common sense. Ale to nie zgadza się, jakby to powiedzieć, ze zdrowym rozsądkiem. If everything is one, that means you are me and I'm you. We don't have any individuality. Jeśli wszystko jest jednym, to my nie powinniśmy mieć indywidualności, ja i ty. So we can see now that there's distinction. Widzimy tutaj rozróżnienie. So Lord Chaitanya has given a very comprehensive philosophy called the Chintabheda Vedatatra, where he explains that everything is one, but also different. Pan Chaitanya wyjaśnia, że wszystko jest jednym, ale jednocześnie jest różne od siebie. Just like the sun and the sunlight, they're one, but they're also different. Tak jak słońce i blask słoneczny, one są jednym, ale jednocześnie różnią się. Because otherwise, there must have, if everything is one, there must have been something to make that one many, because now there's many. Nasuwa się wniosek, że skoro wszystko jest mnogie, różnorodne, to coś musiało spowodować to. So what caused that one to be made into many? Więc co spowodowało to, że jedno stało się wieloma? That means there's two. There's a one and something that caused it to become many. One more time, please. That means there must be two. To znaczy, że musi być dwóch. Everything is one, and then something made it, to become many. I coś musiało sprawić, że to się rozprzestrzeniło w wieloformie. Because now we can see clearly that everything is not one. Bo my widzimy bardzo wyraźnie teraz, że wszystko nie jest jednym. You're not me and I'm not you. Ty nie jesteś mną, a ja nie jestem tobą. So the oneness may be there in the sense that we're both human beings. Więc jedność może być w tym, że my wszyscy jesteśmy ludźmi. But we're still individuals. Ale nadal jesteśmy indywiduum. And that individuality, according to Krishna, is eternal. I ta indywidualność według Kryszny jest wieczna. So even in liberation, we give the example like a green bird goes into a green tree. It remains an individual within the tree, although it merges into the greenness of the tree.
Więc to tak jakby zielony ptaszek usiadł na zielonym drzewie i wtopił się w tę zieloność. Let's read this purport. 6 and 7 purport. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to this realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, he will render service to Maya. Werset ten wyraźnie oznajmia, że baktowie są bardzo szczęśliwi, gdyż Pan wkrótce uwolni ich z materialnej egzystencji. Pełniąc czystą służbę oddania, wielbiciel szybko pojmuje, że Bóg jest wielki, a dusza indywidualna jest od Niego zależna. Pełnienie służby dla Pana jest jej obowiązkiem, gdyż w przeciwnym wypadku uwikłana zostanie w służbę Mai. As stated before, the Supreme Lord can be fully appreciated only by devotional service. Jak to stwierdzono wcześniej, najwyższego Pana można docenić jedynie poprzez służbę oddania. Therefore, one should be fully devoted. Należy zatem być całkowicie oddanym Panu. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve Him. One should work only for Krishna. It does not matter what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. By osiągnąć Krishnę, należy całkowicie skupić na nim swój umysł i pracować tylko dla Niego. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj pracy ktoś wykonuje, ale praca ta powinna być wykonana tylko dla Krishny. That is the standard of devotional service. Jest to wzorem służby oddania. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of God. His life mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the Battle of Kurukshetra. Wielbiciel nie pragnie żadnych osiągnięć poza zadowoleniem najwyższej osoby Boga. Jego misją życia jest zadowolenie Kryszny i może poświęcić wszystko, aby osiągnąć ów cel. Tak postąpił właśnie Arjuna w bitwie na polu Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thus transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. Proces jest bardzo prosty. Można poświęcić się całkowicie swojemu zajęciu i jednocześnie intonować Hare Krishna. Takie transcendentalne intonowanie przyciąga wielbiciela do osoby Boga. The Supreme Lord herein promises that without delay He will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Najwyższy Pan obiecuje tutaj, że prędko wyzwoli z oceanu materialnej egzystencji czystego wielbiciela, zaangażowanego w ten sposób w służbę oddania. Those who are advanced in the yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, he is clearly stated here that the Lord Himself takes him. Ci, którzy są zaawansowani w praktyce jogi, mogą według własnej woli przenieść swoją duszę na jakąkolwiek planetę odpowiednio do swojego pragnienia. Inni korzystają z tej okazji na różne sposoby, ale jeśli chodzi o wielbiciela, to jak zostało tutaj wyraźnie powiedziane, zabiera go sam Pan. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. Nie musi on czekać, aby zdobyć doświadczenie, które pozwoliłoby mu się przenieść do nieba duchowego. In the Varaha Purana, there is the verse, and the purport of this verse is that a devotee does not need to practice Astanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. Werset z Varaha Purany mówi, znaczenie tego wersetu jest takie, że wielbiciel nie musi praktykować Ashtanga Yogi po to, aby przenieść swoją duszę na planety duchowe. Odpowiedzialność za to bierze na siebie sam Najwyższy Pan. He clearly states here that He Himself, the Lord Himself, becomes the deliverer. A child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. Odpowiedzialność za to bierze na siebie sam Najwyższy Pan. Wyraźnie oznajmia on tutaj, że sam jest wyzwolicielem swojego wielbiciela. Małe dziecko znajduje się całkowicie pod opieką rodziców, a zatem jego pozycja jest bezpieczna. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather,
the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His great bird carrier, Garuda, and at once delivers the devotee from material existence. Podobnie wielbiciel Pana nie musi czynić wysiłku, aby poprzez praktykę jogi przenieść się na inne planety. Sam Najwyższy Pan dzięki swojemu wielkiemu miłosierdziu przybywa natychmiast unoszony przez swojego ptaka Garudę i natychmiast wyzwala swojego wielbiciela z tej egzystencji materialnej. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert at swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. Chociaż człowiek, który wpadł do oceanu, może być doskonałym pływakiem i może wytrwale zmagać się z falami, to jednak nie jest w stanie sam siebie ocalić. Ale może się zdarzyć, że przybędzie ktoś inny, kto bez trudu wydostanie go z wody. Podobnie Pan wyciąga swojego wielbiciela z tej egzystencji materialnej. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. Musi on tylko praktykować łatwy proces świadomości Kryszny i całkowicie zaangażować się w służbę oddania. Każdy inteligentny człowiek powinien zawsze preferować proces służby oddania ponad wszystkie inne ścieżki. In the Narayani, this is confirmed. The purport of the verse is that one should not engage in a different process of fruitive activity or cultivation of knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits delivered from other yogic processes, speculation, rituals, sacrifice, charity, etc. That is the specific benediction of devotional service. Narayaniya potwierdza to w następujący sposób. Znaczenie tego wersetu jest takie, że nie należy angażować się w różnego rodzaju procesy czynności karmicznych, czy też kultywowanie wiedzy poprzez spekulacje umysłowe. Ten, kto oddany jest najwyższej osobie, może osiągnąć wszystkie korzyści czerpane z innych procesów jogi, spekulacji umysłowych, rytuałów, ofiar, dobroczynności itd. Jest to szczególnym dobrodziejstwem służby oddania. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. the devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily. But this destination cannot be approached by any other process of religion. The conclusion of Bhagavad Gita is stated in the 18th chapter, Sarvadama prityaja mamekam saranam raja One should give up all other process of self-realization and simply execute devotional service to Krishna consciousness. Jedynie poprzez intonowanie świętego imienia Kryszny, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wielbiciel Pana może bez trudu i szczęśliwie osiągnąć najwyższe przeznaczenie. Celu tego nie można osiągnąć przez żaden inny proces religii. Konkluzja Bhagavad Gity została przedstawiona w rozdziale 18. Należy porzucić wszystkie inne procesy samorealizacji i po prostu pełnić służbę oddania w świadomości Kryszny. That will enable one to reach the highest perfection of life. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritualization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead, Krishna. That is the highest perfection of life. To umożliwi osiągnięcie najwyższej doskonałości życia. Nie trzeba rozpamiętywać grzesznych czynów swojego przeszłego życia, gdyż Najwyższy Pan całkowicie przejmuje opiekę nad taką osobą. Zatem nie należy daremnie usiłować wyzwolić się poprzez realizację duchową. Niechaj każdy przyjmie schronienie Najwyższego, Wszechmocnego Boga, Kryszny, gdyż to jest najwyższą doskonałością życia. So, if you don't believe in God, then of course you won't think that He can save you. But those who are theistic, and there have been many in this world, and because of their full surrender, they become very prominent, like Lord Jesus, Muhammad. I didn't get it. Did
Jesus was atheist? No, people that surrender to God, they great Jesus. Those who surrender to God. Ci, którzy podporządkowują się Bogu. But I said something before. I said that if you don't believe in God, then you won't have faith that God can save you. Jeśli nie wierzysz w Boga, to nie wierzysz w to, że On może Ciebie ocalić. Because the act of saving someone, that's also a personal act. Ponieważ ocalenie również jest aktem osobowym. Just like he's giving the example, if somebody's in the ocean and somebody else comes and saves him by taking him out of the ocean. So if you don't believe that God is a person, then of course you can't become a devotee. Tak jak ktoś by tonął w oceanie, druga osoba musi go ocalić. Podobnie nie można zostać wielbicielem, jeśli nie uwierzy się w osobowego Boga. I personally was thinking like that also, that God was impersonal. But in the presence of a pure devotee, then I was able to change my misconception. Ja również myślałem w błędny sposób, że Bóg nie istnieje, czy nie jest osobą, ale dzięki łasce wielbicieli mogłem odmienić tę koncepcję. My faith in a personal God developed. Moja wiara w osobowego Boga rozwinięto. Because I saw that Srila Prabhupada was acting with that full faith and Krishna was protecting him at every step. Ponieważ widziałem, jak Prabhupada chroni Krishna na każdym kroku. And that he was fully convinced about the existence of God. Był w pełni przekonany o istnieniu Boga. And he wasn't fanatical. Nie był fanatykiem. He was very, you can say, thoughtful and intelligent and did everything with proper consideration. Był rozmyślny, inteligentny i wszystko sobie przemyślał. He was on the spiritual platform, but he dealt with the material energy very expertly. Był na duchowej platformie, lecz materialnie wszystko robił ekspertycznie. And he made everything spiritual by his touch. I wszystko czynił duchowym, dotykając tego. Because he used everything in Krishna's service. Ponieważ używał tego w służbie dla Kryszny. He gave us the example of an iron rod, like here's an iron rod. On podał przykład żelaznego pręta. So if you keep it in the fire, it becomes just like fire. Jeśli przytrzymasz go nad ogniem, on nabierze cechowy. So iron rod is not fire, but in association with the fire, it becomes fiery. Więc ten pręt nie jest ogniem, nie jest ognisty, lecz poprzez towarzystwo ognia on stanie się taki jak on. It becomes red hot, just like fire, and with that rod you can start fire by touching paper. I tym rozgrzanym prątem możesz rozpalić ogień, dotykając papieru. So that's the art of how to work and use everything in Krishna's service, but then it becomes spiritual. To przykład tego, jak wszystko można zaangażować w służenie Krysznie i uduchowić. Just like Bhagavad Gita, because the whole is paper, is material, but because it's used only to broadcast the message of Krishna, therefore we keep it on the step, we don't put it on the floor, we don't touch our feet to it, because it's spiritualized. My bardzo szanujemy Bhagavad Gita, pomimo iż jest to księga z materialnego papieru, nie dotykamy tego stopą, nie stawiamy na ziemi, ponieważ jest ona uduchowiona. In the same way, the deity is also spiritualized. W ten sam sposób the deity is no longer material. The deity. Bóstwo w ten sam sposób jest uduchowione. It's not brass or marble or wood. To nie jest zwykły materiał, na przykład drewno. And the Muslims, they don't like the idea of deity worship, but they worship their book. Muzułmanie nie lubią formy wielbienia bóstw, lecz wielbią swoją książkę. Not too long ago, some Christian fanatic, he burnt the whole pile of Qurans. Niedawno pewien chrześcijanin, fanatyk, spalił cały stos Koranu. In America. W Ameryce. And all over the world, when the Muslims heard about it, they had uprising and they would be very angry. And many people were killed in their anger. I to wywołało zamieszki w Ameryce, podczas których wielu ludzi zginęło. So they're saying we shouldn't have idol, but they make their book idol. If you desecrate it, they'll kill you. Więc oni mówią, że nie powinniśmy czcić idola, ale jeśli oni czczą książkę i my ją spalimy, to oni nas zabiją. If you go into a mosque and take one of their Qurans and throw it on the ground and
pass you around, they'll kill you. Jeśli zrobisz to w ich świątyni, wtedy z pewnością ciebie zabiją. So what's the difference? Więc gdzie różnica? We'll also kill you if you come to. My też cię zabijemy, jeśli tu przyjdziesz i zbezcześcisz Prabhupada. Why not? Czemu nie? Okay, any questions? Jakieś pytania? There's a nice purport. Krishna Prabhupada gives the whole Mahamantra twice. Yes. What about you? That's okay? Czemu? Fantastic. Fantastycznie. Fantastic. Lovely. Fantastyk. Fantastic. You speaking Polish? English. What did you say? I said fantastic. Yeah, and when you try it, actually, you'll find that Krishna reciprocates. So it's not just some hope against hope. When you die, you'll see God. But you can actually see God more and more as you take to this process. Możesz zobaczyć Boga coraz bardziej, jeśli podejmiesz ten proces. On będzie chciał odwzajemnić się w zależności od twojego wysiłku. Baba used to say, otherwise, how these young boys and girls are giving up everything and just acting for Krishna's pleasure. We're not paying them. Prabhupada tłumaczył to, w jaki sposób ta młodzież porzuca wszystko i zaczyna służyć Krysznie. Przecież my im nie płacimy za to. They're coming from good families. Pochodzą z dobrych rodzin. Why are they giving up everything to become devotees? Czemu oni porzucają wszystko, żeby zostać wielbicielami? Same here in Poland. To samo tu w Polsce. Like you. Tak jak ja. So, Gurudev, maybe I have a question. Oh, you can have a question, yeah. Yeah, so first in English, najpierw po angielsku. I just wonder how far does it, how far is the extent of making everything spiritual? Like I try to engage my activities in Krishna consciousness, I try to make them spiritual, but I just wonder how much is this possible? It's possible 100%. Więc ja się zastanawiam, jak bardzo można uduchowić wszystko, co robimy w tym materialnym świecie, i Gurudev odpowiada, że można wszystko uduchowić. We might not think it's possible because it seems so ideal, but by great good fortune we had a chance to associate with Srila Prabhupada and we saw he was acting at that level of full surrender. Możemy brać przykład z Prabhupada, który był w pełni podporządkowany i pełnił czystą służbę oddania. And as I mentioned, I was agnostic, so I was very skeptical, so I was examining Prabhupada very scrutinizingly. Ja bardzo sceptycznie i agnostycznie podchodziłem i egzaminowałem Prabhupada. But I soon came to realize that he could see me better than I could see him. Ale zrealizowałem, że ja nie potrafię widzieć go w ten sposób, w który on widzi mnie. And I could feel that he could see into my soul. Ja czuję, że on widzi moją duszę. And that he was right. My soul needed to be purified. I My heart needed to be purified. widzi, że moje serce musi zostać oczyszczone. Where was that? Where was that? When? Where? Gdzie to było? In Buffalo, 1969. He was there. He went to Buffalo. I joined him from UV. And Prabhupada went there too. Yeah. That's when I got initiated, when he came in. But I was living 6 months before. Anyway, I could tell the story if you want to hear. I was looking at Prabhupada, trying to understand who is this person. Chciałem zrozumieć dokładnie, kim jest Prabhupada. How come they're worshiping him? W jaki sposób wszyscy go czczą. He's just a human being. To tylko człowiek. So I was looking at him like that, with that kind of skeptical look. I tak sceptycznie na niego patrzyłem. And he had his head down. On miał głowę zwieszoną. And suddenly he looked up and saw me looking at him. I podnosił ją i patrzył na mnie nagle. And he said, yeah. And I realized he could see me better than I could see him. Zrozumiałem, że on widzi mnie, kiedy ja go nie widzę. And then after some time I was also had the opportunity to give him massage. Miałem okazję dawać mu masaż. And so I became convinced that he was a worshipable person.
i upewnić się, że on jest godną uwielbienia osobą. And I'm still convinced about that. I nadal jestem o tym przekonany. Why was he worshipable? Because he was giving 100% to Krishna. Czemu był godny czci? Ponieważ był w pełni podporządkowany Krysznie. So without that example, it may be difficult for us to have faith. Like you say, how much percent we can give. Tak jak ja pytam, ile procent my możemy dać naszego zaangażowania Krysznie, wtedy ja się o tym przekonałem, że możemy wszystko dać. But in Prabhupada's presence, we saw he was giving everything and he wasn't the loser. Ale Prabhupada wszystko widzieliśmy, że rozdawał, ale nie stawał się loser. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Nie tracił na tym. He didn't lose anything by being fully surrendered. On nic nie tracił na tym pełnym podporządkowaniu. Rather, Krishna became his servant. O, właściwie to Krishna stawał się jego sługą. Krishna was happy to assist him Krishna był szczęśliwy, żeby mu pomagać. and to send so many disciples and so much, help for him. I tak zesłał mu wielu wielbicieli i wiele zdrowia. He came to America one man. Sam przybył do Ameryki. And in 10 years he was able to establish an international society with hundreds of temples and thousands of disciples. Przez 10 lat ustanowił międzynarodowe towarzystwo, setki świątyń, tysiące wielbicieli. Because he was fully surrendered, so sincere people were attracted. Ponieważ on był w pełni podporządkowany, wtedy poważni ludzie przyciągał ich uwagę. We had never met anyone like him. My nigdy nie spotkamy nikogo jak on. But we were happy to have his association. Więc jesteśmy szczęśliwi z jego towarzystwa. And even when he chastised us, we never felt any malice. Malice. Anger. Kiedy ktoś nas... kiedy Prabhupada nas karcił, my wtedy nie czuliśmy żadnej zawiści, złości. We always felt he was a well-wisher. Wiedzieliśmy, że on jest dobrodziejem. He used to sign all his letters, "You're ever well-wisher." Wiedzieliśmy, że on nam wszystkim dobrze życzy i podpisuje na listy w ten sposób. Okay, any questions? Jakieś pytania? We'll stop here. To się zatrzymamy. Dziękuję. There's some prasada if anybody wants to. Prasada. We're going to have prasada, we have to have some kirtan. Proszę, grajmy. Hare Krishna,